Jesteście w trakcie poszukiwania unikatowego prezentu na wyjątkową okazję, ale brakuje Wam pomysłu? Z tej strony Aleksandra Olbryś, a razem ze mną jest dzisiaj Aleksander Pawlak i porozmawiamy sobie o tym, czy złoto i srebro to dobry pomysł na prezent. Z racji, że czerwiec bardzo często kojarzony jest z początkiem sezonu ślubnego, powiedz mi proszę, czy zaobserwowałeś, żeby zainteresowanie złotem i srebrem jako formą prezentu wzrosło? Ogólnie ostatnie lata to taki okres, kiedy wszyscy odkrywamy potencjał prezentowy zarówno w złocie, jak i srebrze inwestycyjnym. Oczywiście ten okres, powiedzmy od początku okresu komunijnego, czyli powiedzmy od maja do września jest bardzo intensywny w tym zakresie, natomiast przez cały rok widzimy to, że z różnego rodzaju okazji, czy to urodziny, czy chrzest, czy rocznice różnego rodzaju, to te produkty bardzo, bardzo fajnie się spisują jako ciekawy prezent. A co jeszcze klienci najbardziej doceniają w złocie i srebrze właśnie jako formie prezentu? Za złotem i srebrem na prezent przemawia kilka cech. Pierwsza, to jest w naturalny sposób bardzo elegancki prezent. Jeśli spojrzymy na te sztabki, które mamy, czy na srebrne monety, no to są produkty, które osoba, która nawet nie zna się na inwestowaniu, w momencie, kiedy dotknie je, poczuje, zobaczy, zdecydowanie poczuje taką elegancję i prestiż tego prezentu. A drugą kwestią jest to, że możemy zarazić kogoś chęcią do inwestowania i oszczędzania. Bardzo ważne jest to, że obdarowany nie musi tego złota ani srebra sprzedawać, może je zachować, czekając na dalszy wzrost wartości tego prezentu. Ale z drugiej strony, i tu wchodzi trzecia zaleta, mamy to, że nie dajemy w prezencie czegoś, co ciężko sprzedać. To nie jest na przykład biżuteria, którą generalnie jeśli byśmy odsprzedawali, no to raczej ze stratą. To nie jest, nie wiem, jakieś urządzenie czy zastawa do domu, którą generalnie nie do końca wiadomo co zrobić, jeśli nie chcemy albo jeśli potrzebujemy pieniędzy. A w tym przypadku, jeśli mówimy na przykład o obdarowanej parze młodej, no to jeśli potrzebują pieniędzy na nową drogę życia, nie ma żadnego problemu, żeby z tym prezentem się udali do dowolnego miejsca, które złotem inwestycyjnym się zajmuje i je po prostu odsprzedali, spieniężyli. A powiedz mi, czy takie czynniki jak rosnąca inflacja na przestrzeni ostatnich lat, myślisz, że mogą mieć wpływ na to, że to zainteresowanie złotem i srebrem ogólnie wzrosło i wpłynęło też na to, że jest większe również w przypadku prezentów? Zdecydowanie tak. Tutaj ta inflacja jest głównym motorem do tego, w ogóle do bardzo różnych klas aktywów, bo jeśli spojrzymy na to historycznie, to nigdy nie było problemu z tym, żeby wpłacić pieniądze na lokatę w banku, czy kupić obligacje skarbowe i że zawsze dostawaliśmy tam te inflacje plus coś tam, czyli każdy, kto chciał po prostu oszczędzać, po prostu oszczędzał. A w tej chwili sytuacja gospodarcza jest taka, że każdy jest zmuszony do zostania inwestorem i każdy poszukuje tych alternatyw. No i złoto i srebro oczywiście tymi alternatywami również są. I to zastosowanie prezentowe jakby też jest elementem tego, no, na tej samej zasadzie co gotówka, tak? To było dosyć naturalne dla nas zawsze, żeby na przykład w prezencie, nie wiem, czy przelać, czy dać w gotówce parze młodej jakieś pieniądze, no to tak samo tutaj jakby de facto dajemy pieniądze, ale jednak w dużo bardziej eleganckiej formie i z szansą na to, że jeśli nie potrzebują tych pieniędzy teraz, no to mogą na tych oszczędnościach jeszcze zarobić. A jakie produkty w przypadku złota cieszą się największą popularnością? No tutaj tak naprawdę powinniśmy rozgraniczyć to po kilku pułapach cenowych, no bo w zależności od okazji, w zależności od zasobności portfela, no takie produkty się spisują. Jeśli mówimy o tym, powiedzmy, najniższym progu do 200 zł, no to tutaj zdecydowanie mówimy o srebrnych monetach, czy to o monetach bulionowych, czy bardziej premium. One już charakteryzują się delikatnie wyższą ceną i takim większym walorem kolekcjonerskim, czy też estetycznym ogólnie. Jeśli mówimy o progu w okolicach 300 zł, no to już się pojawia 1-gramowa sztabka. No i tak idąc dalej, wydaje mi się, że takim najpopularniejszym stricte prezentowym produktem to są te różnego rodzaju 5-gramowe sztabki. To jest w tej chwili pułap około 1500 zł.
No więc z reguły często to jest kwota za, nie wiem, powiedzmy w 2 pary do koperty, tak, czy w jedną, no zależy oczywiście wszystko od sytuacji, ale gdzieś tam na te takie najważniejsze okazje często to jest ta kwota, jaką przeznaczamy na prezent. Korzystając z okazji, chciałabym przedstawić też od razu nasz nowy produkt, który powstał we współpracy ze szwajcarską mennicą Pump i jest to 5-gramowa sztabka z motywem krzyża romańskiego. Materiał poświęcony tejże sztabce możecie obejrzeć na naszym kanale. Wracając... Przepraszam, myślałem. No dobra, no. Wracając do najczęściej wybieranych produktów, chciałabym, żebyś coś więcej jeszcze powiedział o srebrnych monetach, bo wydaje mi się, że są one bardzo ciekawą opcją i w zasadzie jest to już taki prezent, na który każdy może sobie, tak mi się wydaje, pozwolić. Zdecydowanie tutaj srebrne uncjowe monety dają nam bardzo szeroki wachlarz możliwości. Czy to mówiąc od najbardziej klasycznych srebrnych monet bulionowych, Kangur, Filharmonik. Mówimy tutaj o kwotach rzędu 110-120 zł. Idąc dalej do bardziej kolekcjonerskich walorów, czy to z motywami różnego rodzaju zwierząt, tak jak tutaj mamy australijskiego orła, mamy koale, mamy kłoki, kukabury, no naprawdę cały zwierzyniec można zebrać. Te monety potrafią złapać pewną numizmatyczną premię z biegiem lat, no ale przede wszystkim fantastycznie się prezentują jako prezent, czy to nawet urodzinowy. Mamy też różnego rodzaju serie licencjonowane na podstawie bohaterów filmów, tak jak chociażby tutaj z Venomem na przykładzie. No, jest tego naprawdę dużo i to, co jest naprawdę ciekawe w tym zakresie, to jest to, że te produkty są w okolicach powiedzmy 150-170 zł, to zależy od konkretnej monety i znowu nie ma żadnego problemu, żeby je odsprzedać w razie czego, a naprawdę to się dobrze prezentuje, zwłaszcza w dobie pełnego przesytu różnego rodzaju dobrami, które mamy w domach. Takie zarażenie na przykład do oszczędzania, inwestowania może być fajnym uzupełnieniem. Czyli okazuje się, słowem podsumowania, że złoto i srebro to nie tylko doskonała, długoterminowa inwestycja, ale również ciekawy pomysł na prezent. Aleks, bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a Was oczywiście zachęcam do subskrybowania, lajkowania, a także do zajrzenia na nasze media społecznościowe. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy rozważaliście kiedyś złoto bądź srebro jako formę prezentu lub czy kiedyś to Wy otrzymaliście taki prezent. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!